Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Ziemiańsko-szlacheckie tradycje, etos, historia, osiągnięcia. Tym razem wykład wspaniały o polskim stroju narodowym, wykład, który wygłosi pan profesor Jan Ostrowski. Zapraszamy. Dobry Państwu. Polski strój narodowy, czy właściwie strój polski, bo ten przymiotnik narodowy został dodany stosunkowo późno, należy obok dworu do takich bardzo ważnych, symbolicznych elementów polskiej tradycji, ale jak to postaram się tutaj przedstawić za chwilę, on nie jest aż tak różny od strojów noszonych w sąsiednich krajach, jakby sobie można wyobrazić, a samo zjawisko stroju narodowego było zjawiskiem ogólnoświatowym. Dopiero wiek XX tak ostatecznie zuniformizował stroje na całym świecie. Więc są jeszcze kraje na świecie, i to duże kraje, takie jak Indie, czy jak małe jak Butan, czy jak różne kraje afrykańskie i arabskie, w których stroje narodowe są noszone do dzisiaj. Co wpływało na kształtowanie się strojów narodowych? No takie proste czynniki jak klimat, sposób, rodzaj pracy, i co bardzo ważne, sposób prowadzenia wojen. Dlatego, że właściwie historycznie rzecz biorąc, elity we wszystkich krajach to byli wojownicy i sposób, w jaki oni walczyli, wpływał na ich strój. W niektórych krajach, to sobie trzeba przypomnieć, że te stroje nowoczesne, wywodzące się w większości z Anglii, zostały wprowadzone przymusowo. Tak było w Japonii pod koniec XIX wieku, tak było w Turcji za czasów Atatürka, a sam pomysł przymuszania poddanych do takiego czy innego ubierania się pochodził oczywiście z Rosji, jak zwykle. Za czasów Piotra Wielkiego zakazano strojów tradycyjnych, nakazano się ubierać po francusku. To była ta pierwsza faza uniformizacji strojów europejskich, a potem około 1800 przyszła faza mody angielskiej, która trwa w gruncie rzeczy do dzisiaj. Jakie mamy źródła, które nam pozwolą rozpatrzyć się w problemie stroju narodowego? Po pierwsze, oryginalne zabytki. Bardzo rzadkie, ale jednak są. Po drugie, obrazy. Przede wszystkim portrety. I po trzecie, opisy. Jeżeli skorelujemy te trzy rodzaje źródeł, możemy sobie stworzyć jakiś mniej więcej kompletny obraz. Dzisiaj w tej sali jesteśmy ogromnie uprzywilejowani, dlatego że możemy w naturze zobaczyć kilka oryginalnych elementów stroju staropolskiego. Tutaj mamy kompletny strój po Adamie Doboszyńskim z początku wieku XX, ale to nie jest żaden kostium teatralny, tylko strój rzeczywiście noszony. Wrócimy potem do tego. Mamy doskonały portret namalowany przez Kazimierza Pochwalskiego, przedstawiający Jana Goetza Okocimskiego. W holu można zobaczyć przepiękny XVIII-wieczny pas kontuszowy, więc trzeba tutaj wyrazić podziękowanie dla właścicieli tych przedmiotów, którzy je udostępnili. Zaczniemy od średniowiecza, żeby doprowadzić nas do tego momentu, kiedy powstał strój narodowy polski. Otóż z okresu średniowiecza mamy niewiele informacji o tym, jak się ubierali Polacy, ale czasami są to informacje bardzo prawdziwe, dlatego że potwierdzane przez kilka źródeł. Proszę zwrócić uwagę na tego młodego człowieka po naszej prawej stronie, ubranego w taką tunikę ozdobioną u dołu takim szlakiem z kółek. Z tego samego czasu pochodzi drugie źródło, gdzie wszystkie osoby są ubrane dokładnie tak samo. A więc mamy tutaj ślad po tym, jak
polska elita ubierała się w drugiej połowie wieku XII. W następnych stuleciach, w wiekach XIII, XIV, XV stroje były powłóczyste. Nakładano je na ogół na zbroje. Oczywiście mówimy tutaj o rycerzach, na zbroje, które były przeważnie zbrojami kolczymi. I na nie można było stosunkowo łatwo taką tunikę nałożyć. I ona z jednej strony dawała sygnał, kto jest kto, bo ona była w odpowiednich barwach i z odpowiednimi znakami. Po drugie, w jakiś sposób osłaniała rycerza od zimna i od słońca, szczególnie w czasie wypraw krzyżowych. Ale przy tym się dłużej nie będziemy zatrzymywać. Mamy jeszcze dwa wizerunki królów polskich. Ta figurka Kazimierza Wielkiego wbrew pozorom nie jest figurką jasełkową, tylko to jest XIV-wieczny wizerunek króla, którego nie można traktować jako portret, ale jako źródło dotyczące jego stroju już tak. Pod koniec średniowiecza zmienił się typ zbroi. Powstała zbroja płytowa. To była odpowiedź na wprowadzenie przez armię angielską oddziałów łuczników, którzy dziesiątkowali rycerzy ubranych w zbroje kolcze. Od takiej zbroi płytowej już się strzała czy bełt kuszy odbijał. Ale na to już się nie dało założyć żadnej tuniki. Strój znajdował się pod zbroją i stąd powstała moda bardzo obcisłych strojów dworskich, na które można było nałożyć zbroje. One były powszechnie noszone także przez osoby, które tych zbroi nie używały, ale nie był to strój zabezpieczający przed ciepłem, przed zimnem. W związku z tym na taki obcisły, no można powiedzieć coś w rodzaju dresu, trzeba było założyć obfitą futrzaną szubę, żeby po prostu nie marznąć. Pamiętajmy, że niedogrzanie rezydencji średniowiecznych i nowożytnych do czasu wprowadzenia centralnego ogrzewania to był permanentny problem. Ci ludzie po prostu marzli. Mamy tutaj króla Zygmunta I we wspaniałej szubie, a pod spodem ma prawie na pewno taki obcisły strój, na który można by też ewentualnie nałożyć zbroję. Tyle jeżeli chodzi o dziedzictwo średniowiecza. Generalnie przyjmuje się, że w tym czasie w Polsce nie było jakichś specyficznych rodzajów strojów, że elita ubierała się mniej więcej tak, jak sąsiedzi. W wieku XVI nastąpiło ogromne zróżnicowanie strojów. Mamy sporo tekstów literackich, które nam na ten temat mówią. Daję tutaj cytat z Łukasza Górnickiego, najbardziej znanego, gdzie on w pewnym sensie ubolewa, że w Polsce właściwie każdy ubiera się inaczej. Po włosku, po hiszpańsku, po brunszwicku, po husarsku, po kozacku, po tatarsku itd., itd. I to było uważane za jakieś osłabienie tożsamości narodowej, ale też za wyraz pewnej rozrzutności Polaków, że każdy chciał się wyróżniać strojem. To się zaczęło zmieniać, ale przede wszystkim muszę powiedzieć, że mniej więcej wiemy, co to znaczyło ubierać się po włosku. Po hiszpańsku może też, ale już po brunszwicku to nie bardzo. Natomiast możemy sobie zobaczyć, i to dosyć dokładnie, co oznaczał strój husarski. Jak sądzę, w tej wersji, którą pokazuję, to jest fragment wielkiego obrazu Bitwa pod Orszą z czasu około 1520. Jak sądzę, to jest ten strój, który Górnicki nazywał strojem husarskim starszym. Widzimy tutaj atak kawalerii zaciężnej węgierskiej, zwanej husarzami,
jeszcze zanim powstały prawdziwe nasze polskie oddziały husarskie, albo racami. I oni są ubrani w takie szamerowane kubraki i wysokie kapelusze. Wszystko wskazuje, że to jest ten właśnie strój husarski stary. Skąd on się wziął? A z pogranicza Węgier, Bałkanów i Turcji. Ci racowie, jakkolwiek w Polsce byli uważani za wojsko węgierskie, to byli przeważnie Serbowie, Albańczycy, w ogóle mieszanka mieszkańców Bałkanów. Ale modę uważano za węgierską. I ta moda w Polsce zaczęła robić coraz większą karierę. Z roku 1590 mamy zestawienie takich dwóch rycin z księgi Cezare Vecellija na temat strojów europejskich, gdzie Polak i Węgier są ubrani właściwie identycznie. Można mówić, że to bratankowie. Tę modę utrwalił niewątpliwie Stefan Batory, który był bardzo popularnym królem rycerskim, którego szlachta ceniła i z całą pewnością chętnie nawiązywała do jego strojów właśnie węgierskich. Proszę zwrócić uwagę na datę 1583, dlatego że dwa następne przykłady pochodzą dokładnie z tego samego czasu. 1582 i 1583. Mamy dwóch młodych ludzi, Andrzeja Zborowskiego i Piotra Krajewskiego, którzy obydwaj w tym czasie mieli po 36 czy 37 lat, a więc dokładnie to samo pokolenie. I jeden z nich, ten po lewej, jest ubrany po włosku i nie różni się niczym od dworzan włoskich, francuskich, pewnie i hiszpańskich. Natomiast ten po stronie prawej jest już ubrany w strój polsko-węgierski. Widać, że to jest ten moment przełomu. Właśnie druga połowa wieku XVI ze wskazaniem na panowanie Stefana Batorego to był ten moment, kiedy proces tworzenia się stroju narodowego polskiego przybrał na sile i około 1600 już w zasadzie był zakończony. Takim symboliczną ilustracją tego procesu mogą być dwa portrety Sebastiana Lubomirskiego. Jako młodego człowieka, około 1560, ubranego w strój, no tak najogólniej rzecz biorąc, zachodnioeuropejski i pod koniec życia przybranego w kompletny strój typu węgierskiego. Tutaj dosłownie od stóp do głów wszystko się trzyma wzorów węgierskich. Zaczynając od stóp, te żółte buty, krótkie, dokładnie takie same, jakie widzieliśmy na portrecie Batorego, węgierska szabla, oczywiście żupan i delia i wreszcie czapka zwana magierką. Dlaczego magierką? Bo Magyar to jest czapka węgierska, o czym zapomnieliśmy w znacznym stopniu, że takie pochodzenie ma ten termin. Więc wszystko wskazuje, że w młodości ów Sebastian Lubomirski ubierał się po cudzoziemsku, a pod koniec życia już przeszedł całkowicie na stronę stroju polskiego. Zresztą był do tego może szczególnie predestynowany, żeby utrwalić tę modę węgierską, bo on był w połowie Węgrem, jego matka była Węgierką. Niektóre decyzje o zmianie stroju z zachodnioeuropejskiego na polski były podejmowane pod pewną presją obyczaju. Mianowicie istniał zwyczaj, że hetman musi ubierać się po polsku. I mamy tutaj dwa portrety Janusza Radziwiłła, tego z Potopu.
Po lewej stronie jeszcze jako podkomorzego litewskiego, ubranego w strój niemiecko-holenderski, natomiast po stronie prawej już jako hetmana we wspaniałym stroju polskim. On w momencie, kiedy zaczął się starać o Buławę, porzucił strój zachodni i przebrał się po polsku. Pokażę teraz kilka dobrych przykładów. To są może dwa najpiękniejsze portrety z pierwszej połowy XVII wieku, przedstawiające młodego królewicza Władysława Zygmunta, przyszłego króla Władysława IV i Stanisława Tęczyńskiego, ostatniego z rodu. Przykładów z tego czasu podobnych przykładów jest dużo, chociaż rzadko osiągają tę jakość malarską. Tu mamy dwie ważne postacie: Jakuba Sobieskiego, ojca Jana III, Jerzego Ossolińskiego. Proszę zwrócić uwagę, żeby już potem do tego nie wracać, na przewagę czerwieni w tych strojach. Nie bez powodu tą jakąś wyższą kategorię szlachty nazywano karmazynami, bo z jednej strony było to pewne upodobanie estetyczne, ale też tkaniny czerwone w różnych odcieniach były tkaninami drogimi. W związku z tym ktoś, kto taką barwę nosił, to od razu było widać, że to jest ktoś zamożny. I jeszcze dwa ważne portrety. Portret Łukasza Opalińskiego i Stefana Czarnieckiego. Również w strojach o przewadze czerwieni. A więc pierwsza połowa wieku XVII to już jest całkowicie, mamy tutaj do czynienia całkowicie z wykształconym strojem polskim, który był noszony przez większość szlachty. Jest nie do ustalenia, jaki to był procent, ale niewątpliwie większość szlachty już się tak ubierała. I teraz, czy się bardzo odróżniała od swoich sąsiadów? Otóż od niektórych tak. Od tych, którzy mieszkali od nas na zachód, tak, ale od tych, którzy mieszkali na południe i na wschód, niekoniecznie. Portrety węgierskie z pierwszej połowy wieku XVII ukazują ludzi wyglądających dokładnie tak samo jak Polacy, we wszystkich szczegółach. Może nie ma tej czerwieni tutaj w takiej liczbie, ale poza tym typ stroju, typ fryzury, typ zarostu to jest dokładnie to samo, co mieliśmy w Polsce. Zresztą jest to zrozumiałe, bo strój przejęliśmy od Węgrów, a Węgrzy ukształtowali go sobie w znacznym stopniu dzięki wpływom orientalnym, więc te podobieństwa są zupełnie zrozumiałe i są zresztą potwierdzone przez różnych pamiętnikarzy, którzy, nawet przez Węgrów przyjeżdżających do Polski, którzy mówili, że Polacy się ubierają tak samo jak oni. Podobnie było w Mołdawii. Tutaj przedstawiam dwa wizerunki gospodara mołdawskiego Jeremiasza Mochyły, dziadka Jeremiego Wiśniowieckiego, więc postać znana z naszej historii. Szczególnie interesująca jest ta kapa nagrobna po prawej stronie slajdu. To była taka narzuta, którą kładziono na trumnę zmarłego. W tym przypadku została ta kapa wyhaftowana z całą pewnością na podstawie portretu gospodara namalowanego w Rzeczypospolitej albo przez malarza sprowadzonego z Rzeczypospolitej. A więc strój jest dokładnie taki jak w owym czasie w Polsce i na Węgrzech, może trochę bardziej kwiecisty, ale zawsze co bardziej na południe i bardziej ku wschodowi, to ta dekoracyjność się zwiększa. Teraz Ukraina. Otóż od czasu ustanowienia
granicy na Dnieprze i zajęciu wschodniej Ukrainy przez Rosję, tam nastąpił bardzo ciekawy proces przekształcania się starszyzny kozackiej w dziedziczną szlachtę. I ta szlachta kozacka funkcjonowała w realiach Carstwa Rosyjskiego, a więc nie bardzo miała prawa polskiej szlachty, ale chciała się jednak do tej polskiej szlachty w jakiś sposób upodobnić. Upodabniali się między innymi poprzez strój, czy używanie herbów, czy quasi-herbów. Szczególnie ciekawym przypadkiem jest ten portret Wasyla Dunin-Borkowskiego, bo to jest prawdopodobnie jakiś skozaczony szlachcic polski, bo on nawet ma tam herb Dunin nad swoją głową. No ale był już prawosławny, portret pochodzi z cerkwi. Ten rodzaj strojów na Ukrainie się utrzymał właściwie do końca XVIII wieku i w jakiś sposób nie dotknęły go te represje Piotra Wielkiego wobec strojów tradycyjnych. Być może on nawet nie wiedział, że jego poddani z takich odległych prowincji się tak ubierają. No i wreszcie Rosja. Był taki okres w drugiej połowie wieku XVII, kiedy wpływy polskie w Rosji były bardzo silne. To były wpływy obejmujące język, literaturę, ale także strój. Istnieje kilka, niewiele, ale jednak kilka istnieje portretów wielmożów rosyjskich z końca wieku XVII, na których widzimy ich ubranych w stroje bardzo zbliżone do strojów polskich, niewątpliwie na nich wzorowane. Tych Rosjan, tych poddanych cara, te nakazy Piotra Wielkiego objęły i w następnym pokoleniu już takich zjawisk nie spotkamy. Wreszcie kolejny przypadek, przypuszczam, że bardzo mało znany, mianowicie już w pierwszej połowie wieku XVII pojawiła się moda polska na dworach zachodnioeuropejskich. Po lewej stronie mamy taki śliczny portrecik małego Leopolda de Medici, malowany przez Justusa Sustermansa, świetnie malowany, który ma kompletny strój polsko-węgierski. Jego matka była Habsburżanką, więc kontakty środkowoeuropejskie, ale moda się nazywała alla Polacca, a nie alla Ungarese. A po stronie prawej portret króla Gustawa Adolfa, który też nosi coś w rodzaju polskiej ferezji. Co to znaczy ferezja, o tym za chwilę. Ale co ciekawe, do tego ma kapelusz z szerokim rondem i rapier, co całkowicie do tej ferezji nie pasuje, nie mówiąc już o koronkowym kołnierzu. A więc taka inspiracja, która z Polski niewątpliwie przyszła, ale została przemieszana z innymi motywami. W zamku Rosenborg w Kopenhadze do dzisiaj znajduje się kolekcja strojów polskich należących do duńskiej rodziny królewskiej, używanych w połowie wieku XVII. Warto o tym pamiętać, że nasza moda tam sięgała. Teraz przyjrzyjmy się, z czego składał się taki wczesny strój polski. Przede wszystkim żupan. To jest podstawowy element stroju polskiego, właściwie ponadczasowy, używany od wieku XVI do XX bez większych zmian. To była długa suknia, zbliżona trochę do strojów duchownych, no tylko prawie nigdy nie była czarna. Zapinana na takie małe guziczki, ze stójką, z kołnierzem w formie stójki i co ciekawe, co tutaj dobrze widać, dosyć często, szczególnie w tych wczesnych przykładach, rękawy były zakończone takimi łapkami
osłaniającymi dłonie. To jest przykład autentyczny z XVII wieku, jest ich dosłownie kilka zachowanych do dzisiaj. Drugim podstawowym elementem była delia, a więc taki płaszcz narzucany nakładany na żupan, czasem nakładany, że przekładano ręce przez odpowiednie otwory, czasem tylko narzucany na ramiona. Niestety chyba nie zachowała się ani jedna delia XVII-wieczna. Mamy tutaj przykład delii z początku XX wieku, ale delii, która była używana, była noszona. To nie jest rekwizyt. Natomiast ten slajd, który pokazuje reprodukcję portretu Krzysztofa Zbarackiego, zawiera w sobie bardzo interesującą historię. Mianowicie ów Krzysztof Zbaracki w latach 20. wieku XVII posłował do Stambułu i tam został obdarowany strojami przez sułtana, przede wszystkim takimi bardzo bogatymi płaszczami, które w terminologii tureckiej nazywają się hilat. I niewątpliwie, to jest przyjęte przez wszystkich badaczy, to co Krzysztof Zbaracki ma na sobie i co jest delią, bo jest podbite futrą, to pierwotnie był właśnie ten sułtański hilat, który on sobie przywiózł ze Stambułu. Te prawdziwe hilaty nigdy nie są podbijane futrem, bo to jest niepotrzebne, natomiast w warunkach polskich on to sobie przerobił na delię. No i teraz sygnalizowana już wcześniej kwestia ferezji. Znowu mamy bardzo niezwykły portret, świetny obraz Daniela Szulca przedstawiający Dedesza Agę. Kto to był? To był dyplomata tatarski, który kilkakrotnie posłował do Polski. I zachował się zapis, że od króla Jana Kazimierza otrzymał czerwoną ferezję z żółtymi lisztewkami zapisano. Mamy ją tutaj, tę ferezję na tym portrecie. Z jednej strony dokładnie możemy dzięki temu ustalić, jak wyglądała ferezja. Podobny strój miał też Stefan Czarniecki na jednym z poprzednich slajdów, ale to też potwierdza tożsamość tego Dedesza Agi, która była dyskutowana przez badaczy. Obowiązkowym elementem stroju polskiego była szabla, a więc broń służąca do walki z konia, broń pochodzenia wschodniego. U góry mamy zestaw szabli różnych rodzajów, ale wszystkie to są typy importowane, a więc szabla turecka, tatarska, karabela, która była też szablą turecką, ale zrobiła ogromną karierę w Polsce. I wreszcie nimcza, czyli szabla marokańska. Jest tylko jeden przykład na portrecie Adama Kazanowskiego, gdzie taką szablę widzimy, ale to jest jednak dowód, że nawet marokańskie szable były w użyciu. U dołu mamy polskie wersje, czy środkowoeuropejskie wersje szabli, poczynając od lewej od szabli węgierskiej, potem już jej rozwinięcie w Polsce poprzez załamanie jelca dla lepszej ochrony dłoni i wreszcie na osi tego slajdu na niebieskim tle najpiękniejszy typ szabli XVII-wiecznej na skalę europejską, szabla husarska z zamkniętą rękojeścią, która była następnym krokiem ku lepszej osłonie dłoni. I wreszcie przykłady XVIII-wieczne, szabla typu husarskiego z furdymentem. Furdyment to ta rozbudowana osłona dłoni. Nie miał dobrej opinii
bo uważano, że to zostało wymyślone na Litwie w celu używania szabli w burdach sejmikowych, ponieważ tam wszystko się działo w tłoku, no to dobrze było mieć rękę osłoniętą. I wreszcie szabla używana przez kawalerię narodową pod koniec wieku XVIII, występująca na portretach, ale już daleko mniej interesująca niż te wcześniejsze przykłady. Moda polska nie stała w miejscu. Pokazuję tutaj cytat z pamiętników Jana Chryzostoma Paska, który mówił, że właściwie wszystkie rodzaje, wszystkie elementy stroju, ale i zachowania ewoluowały. Więc tak jak dzisiaj moda jest zmienna, tak była zmienna i w dawnych czasach. Nie wszystkie te zjawiska możemy udokumentować, ale w wielu przypadkach możemy. I wreszcie, żeby zamknąć wiek XVII i wejść gładko w wiek XVIII, pokazuję dwa wizerunki królów polskich, czyli Jana III Sobieskiego i Augusta III. Obydwaj noszą stroje polskie, ale Jan III ma jeszcze archaiczną delię, natomiast August III jest już ubrany w typowy XVIII-wieczny kontusz, o czym za chwilę. Bo właśnie w XVIII wieku strój polski nadal ewoluował. Co więcej, powstały pewne jego elementy, które dzisiaj się nierozłącznie są uważane za obowiązkowe jego części, a więc przede wszystkim kontusz, który zastąpił delię. Pokazuję dwa przykłady. Oryginalne egzemplarze oryginalne z wieku XVIII są niesłychanie rzadkie. Tutaj możemy zobaczyć czarny kontusz z początku wieku XX. Proszę zwrócić uwagę, że był to strój wierzchni nakładany na żupan z rozciętymi rękawami, które zarzucano na plecy. To są te wyloty kontusza dobrze znane z pana Tadeusza. Drugi element niesłychanie ważny, niesłychanie dekoracyjny to pasy kontuszowe. Otóż ten taki wydawałoby się emblematyczny element stroju polskiego jest bardzo późny. Produkcję pasów kontuszowych w Polsce rozpoczęły warsztaty ormiańskie dopiero około 1740 roku, a więc mieli przed sobą powiedzmy około 50-60 lat pracy, kiedy jeszcze ta moda trwała. Są to przedmioty niesłychanej urody, niezwykłej fantazji i znakomicie wykonane technicznie. To są albo tkaniny jedwabne, albo tkaniny, gdzie jedwab jest łączony ze złotą albo srebrną nicią. Wtedy mówimy o pasach litych. Te końcowe partie bardzo długich pasów, które mają 3 do 4 metrów, nazywamy głowami i one są ozdobione z reguły takimi bukietami kwiatowymi. Natomiast pozostałe części są zbudowane z takich poprzecznych pasków. Całość to się nazywa wciąż, a barwy są układane już według fantazji tkacza. Mogą być pasy dwustronne, trójstronne i czterostronne. To zależało od sposobu wiązania, którą barwę się chciało wyeksponować. Tu mamy znowu takie trochę utyskiwanie ze strony wybitnego pisarza Jędrzeja Kitowicza, który nam odsłania mechanizm ewolucji mody. Mianowicie
chodziło o to, żeby się wyróżnić. I panowie, czyli magnaci, bo wtedy nie używano terminu magnaci, tylko właśnie panowie, chcieli się odróżniać od szlachty. Ale jakąkolwiek oni modę wymyślili, wnet ją widzieli na szlachcie. Trzeba było wymyślać nową modę. Kolejne zjawisko, które w XVIII wieku się pojawiło, wiązało się z coraz szerszym stosowaniem strojów obcych, przede wszystkim francuskich. Jakkolwiek, ponieważ one przychodziły z Saksonii, były odbierane jako niemieckie. I cytowany Kitowicz zapisał, że około połowy XVIII wieku w Polsce były jak gdyby dwa narody, polski i niemiecki. Jemu się to nie podobało. Jeżeli chodzi o szczegóły XVIII-wiecznego stroju polskiego, to przede wszystkim obowiązkowa obecność kontusza i pasa. Drugie zjawisko to większa niż w XVII wieku barwność. Zniknął ten monopol barwy czerwonej. Widzimy, że są tutaj różne zestawienia barw. W tym przypadku pewnego komentarza wymaga ten portret Józefa Scipiona del Campo, bo on nosi czarny żupan i czarny kontusz. Jak sądzę, w tym konkretnym przypadku to się wiąże z faktem, że portret został namalowany w kilkadziesiąt lat po jego śmierci. I on jak gdyby nosi tutaj sam po sobie żałobę. Ale jednak takie czarne stroje funkcjonowały, były używane w Wielki Piątek, a właściwie nawet jeżeli kogoś było na to stać, żeby mieć taki strój, to w każdy piątek na pamiątkę męki Pana Jezusa. Natomiast w sobotę, która też była jeszcze takim dniem żałoby, już mniejszej, ale jednak żałoby, noszono stroje szare. I żeby zamknąć te obrazki dotyczące formy stroju kontuszowego w XVIII wieku, pokazuję te dwa urocze portreciki dzieci, chłopców w strojach polskich, które obydwa stanowią pewne kurioza, dlatego że ten mały Michał Hieronim Radziwiłł jest przybrany w żupan i kontusz, ale ma perukę. A więc to są dwa elementy, które się ze sobą bardzo zdecydowanie gryzą. Natomiast jeszcze mniejszy Stanisław Seweryn Potocki został namalowany na koniu, ale to jest koń na biegunach. To jest chyba kuriozum na skalę europejską. Zanim przejdę do następnego tematu, jeszcze trzeba zaznaczyć jedno, że razem z tą dywersyfikacją strojów, z tym podziałem na naród polski i naród niemiecki, stroje nabrały znaczenia kulturowego, a nawet politycznego. Mianowicie zwolennicy oświecenia, zwolennicy reform, zgrupowani wokół rodziny Czartoryskich, a potem wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego, ubierali się po francusku i uważali, że to jest strój nowoczesny, który odbija ich postawę właśnie proreformacyjną. Natomiast środowiska tradycyjne, zwane wtedy tak trochę pejoratywnie sarmackimi, nosiły się w dalszym ciągu po polsku. Jest olbrzymia literatura, która te problemy dyskutuje, literatura z tamtego czasu. Wzajemne satyry, zarzucanie sobie różnych wad i tak dalej. Ale kolejne zjawisko to pojawienie się tendencji do uniformizacji stroju męskiego. Jako pierwszy mundur pojawił się mundur Orderu Orła Białego. On się składał
z białego żupana i czerwonego kontusza. Kiedy został wprowadzony, nie ma bezpośrednich śladów. Najstarszym dokumentem jest ten portret Augusta III z roku 1737. Wtedy on już był. A czy był wcześniej? Nie znalazłem nigdy żadnego dokumentu. Po utworzeniu Orderu Świętego Stanisława w roku 1765 Stanisław August wprowadził również drugi mundur orderowy związany z tym odznaczeniem, którego barwy były odwróceniem barw munduru Orderu Orła Białego, a więc czerwony żupan i biały kontusz. Szczęśliwie zachował się jeden oryginalny przykład po Stanisławie Sołtanie. No, ta czerwień żupana jest tutaj dosyć umowna, ale jednak tam jest przewaga motywów czerwonych. Ten żupan jest uszyty z takiej materii, z jakiej, albo inaczej, materia, z której uszyto żupan, jest wykonana tą samą techniką, którą tkano pasy kontuszowe. To był zresztą świadomy ruch Stanisława Augusta, zmierzający do tego, żeby podtrzymać działalność tych persjarni, czyli tkalni pasów. Pojawiły się również mundury wojskowe w formie polskiej, wprowadzone po raz pierwszy w roku 1746. Tu mamy przykład dosyć późny, ale oddający dobrze ten charakter tego munduru wojskowego, ale według mody polskiej. W roku 1776 postanowiono umundurować całą szlachtę. Powstały stroje odpowiadające województwom, ale także niektórym ziemiom, a nawet powiatom, których barwy odpowiadały barwom herbów danego województwa. Tutaj mamy jeszcze jeden taki przykład. On jest o tyle ciekawy, że mamy tutaj pokazanych przedstawicieli województwa inflanckiego i smoleńskiego, które właściwie już nie istniały w granicach Rzeczypospolitej. Przeszły do kategorii terytoriów utraconych. Z województwa inflanckiego została jakaś niewielka łąka pod Dynaburgiem, gdzie zresztą odbywały się sejmiki i nadal wybierano posłów. Z województwa smoleńskiego, utraconego jeszcze w XVII wieku, zachował się też tylko jakiś niewielki fragment, ale jednak byli ludzie, którzy uważali się za obywateli tych województw i sprawili sobie takie mundury. W ogóle szlachta entuzjastycznie podeszła do tego pomysłu, pomimo całego indywidualizmu Polaków. Dlaczego? Dlatego, że te mundury były podobne do mundurów chorągwi, kawalerii autoramentu polskiego. Każdy szlachcic mógł wyglądać jak oficer. Co więcej, we wcześniejszej fazie, w roku 1776, dopuszczono epolety, które potem zostały jednak skasowane, ale to była dodatkowa zachęta do noszenia tego rodzaju mundurów. Mundurów wojewódzkich na portretach jest multum. Można znaleźć bardzo wiele przykładów, tyle że za każdym razem trzeba się zastanowić, czy ten zestaw barw to jest po prostu fantazja danego człowieka, czy może mundur wojewódzki. Inaczej mówiąc, trzeba wiedzieć, z jakiej części Rzeczypospolitej dana osoba pochodziła i jakie są barwy danego województwa czy ziemi. Pod koniec wieku XVIII, w czasach Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja,
Strój polski został zrehabilitowany przez środowiska patriotyczne i zaczęto go znowu powszechnie nosić właśnie w tych środowiskach najbardziej postępowych, działających na rzecz konstytucji. Odrzucono peruki, golono głowy, chociaż nie tak do końca, bo w tych dwóch przypadkach bardzo znanych osób, Kazimierza Nestora Sapiechy i Adama Rzewuskiego, widać, że młode pokolenie tych patriotów nosiło takie średnio długie włosy. Co do portretu Adama Rzewuskiego, do niego jest bardzo interesujący komentarz, mianowicie kiedy on został mianowany ambasadorem polskim w Danii, chciał wybrać się do Danii w stroju polskim. I w tym celu zgromadził dawne portrety jako źródła do tego, jak należy sobie uszyć ten strój. No wyszło to bardzo efektownie i ten strój się w Skandynawii bardzo podobał. Rozbiory przynajmniej przytłumiły użycie strojów polskich, ale na przykład w Galicji po pierwotnym zakazie noszenia strojów polskich już w roku 1782 zorganizowano gwardię cesarską galicyjską, która miała mundury wzorowane na mundurach chorągwi polskiego autoramentu, tylko niesłychanie bogate, okapiące od złota i haftów. Ta formacja trwała niedługo, został po niej polski kościół na Renwegu w Wiedniu. W XIX wieku ten strój polski pojawia się w różnych specyficznych okolicznościach, chociaż na prowincji był noszony po prostu jako coś zupełnie naturalnego. Kiedy w roku 1809 w Księstwie Warszawskim wprowadzono tak zwany mundur obywatelski, który mógł być noszony przez każdego, kto cieszył się prawami obywatelskimi, zostawiono wybór pomiędzy frakiem a kontuszem. Zdecydowana większość opowiedziała się wówczas za frakami, ale jest też kilka przykładów, bardzo rzadkich, ten jest najlepszy, gdzie na portrecie widzimy kontusz, granatowy kontusz z tym charakterystycznym stojącym kołnierzem haftowanym w takie w motywy liści oliwnych. Ani jeden taki kontusz się nie zachował, przynajmniej ja nigdy nie spotkałem, a szukałem bardzo starannie. W roku 1817 w Galicji wprowadzono instytucję stanów. To było takie przedstawicielstwo szlacheckie, bez praw ustanawiania przepisów, ale jednak można było składać petycje w formalny sposób petycje do cesarza. I dla członków stanów galicyjskich przewidziano 4 rodzaje mundurów. Mundur niemiecki i mundur polski, czyli kontusz. A każdy z tych mundurów jeszcze istniał w wersji galowej i polowej. Widzimy tutaj przykłady mundurów polskich w wersji galowej. Jeden z nich nosi gubernator Galicji, książę August Lobkowicz, Austriak o czeskich korzeniach, który był bardzo propolski i nie wahał się takiego munduru sobie sprawić. Po drugiej stronie, po stronie prawej, mamy osobę znacznie mniej znaną, ale za to noszącą przebogaty strój ze wspaniałymi haftami, epoletami, z pasem niewątpliwie XVIII-wiecznym i piękną karabelą. No, trudno się dziwić, że
osoby chcące podbudować swoją tożsamość cieszyły się z tego rodzaju strojów. Mundur polowy był granatowy z czerwonymi wyłogami, znowu w nieco różnych wersjach. Najlepiej jest udokumentowany przez te dwa portrety członków rodziny Krasickich. Ksawery Krasicki ma epolety, a jego bratanek Antoni już nie. Ale proszę jeszcze zwrócić uwagę, że obydwaj noszą przy tym stroju galicyjskim ordery Virtuti Militari. Ksawery w formie medalu z roku 1792, a Antoni już standardowy krzyż, ale mimo wszystko Virtuti Militari w każdej wersji to było bardzo wysokie odznaczenie. W powstaniu listopadowym, pomimo różnych gestów patriotycznych, nie wprowadzono oficjalnie stroju polskiego do życia publicznego. Jego miejsce zajęła czamara. To był czarny strój, podobny trochę do sutanny duchowieństwa, z takimi charakterystycznymi szamerowaniami. Właściwie wszystkie portrety cywilów zaangażowanych w powstanie listopadowe pokazują nam takie czamary. Po powstaniu w królestwie oczywiście lepiej się było nie pokazywać w stroju polskim. Natomiast powrócił on na fali Wiosny Ludów w roku 1848. Pokazuję tutaj dwie litografie z takiego czasopisma Dziennik Mód Paryskich, wychodzącego we Lwowie, który wbrew tytułowi był czasopismem politycznym o bardzo patriotycznym nastawieniu, ale musieli też dawać reprodukcję strojów. W tym przypadku zaprojektowali stroje dla uczestników rewolucji. Proszę zwrócić uwagę, że nastąpiła tu jakieś zerwanie tradycji. Ten czarny kontusz na litografii po lewej stronie jest bardziej podobny do smokinga niż do prawdziwego kontusza. No, czamara jest w miarę poprawnie przedstawiona, ale to, co uderza szczególnie, to że ci młodzi ludzie zamiast szabli mają laseczki. Oni wyszli na spacer, nie do walki. To widać, jak się zmieniło podejście. Do strojów pań na tych litografiach jeszcze wrócimy. Dużo poważniej wszystko się zaczęło przedstawiać w czasie powstania styczniowego, gdzie do powszechnego użycia wróciła czamara jako rodzaj munduru powstańczego, co jest udokumentowane przez dziesiątki, jeżeli nie setki fotografii robionych tu w Krakowie, w warsztacie Walerego Rzewuskiego. Ci młodzi ludzie przed wyjściem do powstania fotografowali się w takich trochę fantazyjnych mundurach, ale prawie zawsze zbliżonych do czamary. To pokolenie niestety skończyło tragicznie, albo wyginęło w walkach, albo zostało wywiezione na Sybir. Natomiast wkrótce potem, a już szczególnie od czasu autonomii galicyjskiej z roku 1867, strój polski triumfalnie powrócił do użycia w Galicji. Nosili go właściwie wszyscy. Elita arystokratyczna, burmistrzowie największych miast, a nawet rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Emilian Czyrniański, który pod togą rektorską ma żupan i pas lity prawie na pewno XVIII-wieczny. Te nowe, bardzo modne stroje były projektowane z wielką swobodą, z wielką fantazją, a z niewielką znajomością realiów historycznych. Ten znakomity portret Romana Potockiego
autorstwa Teodora Axentowicza, przedstawia go w stroju w całości białym. Nie widziałem XVIII-wiecznego, a tym mniej XVII-wiecznego portretu, gdzie by polski strój był w całości biały. To jest nowa kreacja. Co więcej, żupan jest właściwie czamarą, na którą narzucono delię. Pojawiło się też nowe zjawisko, mianowicie czarnych strojów narodowych, noszonych szczególnie przez osoby związane z Wiedniem. To było niewątpliwie związane z wpływem czarnych fraków, które były powszechnie już wtedy używane. Tutaj widzimy portrety Kazimierza Grocholskiego, który był prezesem Koła Polskiego w Radzie Państwa, i Karola Lanckorońskiego, który był wielkim podkomorzym na dworze cesarskim. Ale pomimo tych związków z Wiedniem, oni swoją polskość podkreślali właśnie tym strojem polskim, który to strój uzyskał w owym czasie rangę stroju oficjalnego dworskiego. W takim stroju można się było prezentować na dworze przy okazji oficjalnych wydarzeń. W zwykłym czarnym fraku nie. W mundurze dworskim, w stroju polskim albo w stroju węgierskim. Więc to była na swój sposób wielkie osiągnięcie Polaków z Galicji, że taką rangę ten strój uzyskał. Śladów ikonograficznych po używaniu stroju polskiego na przełomie wieku XIX i XX są setki. Są setki, a łącznie z fotografiami zapewne tysiące. Na tej sali możemy zobaczyć bardzo dobry portret autorstwa Kazimierza Pochwalskiego, nawiasem mówiąc tego samego malarza, który sportretował Karola Lanckorońskiego. W tym przypadku portret przedstawia Jana Goetzea Okocimskiego, a więc osoby który była dopiero w drugim pokoleniu Polakiem, a jednak sobie tego rodzaju strój sprawił i bardzo dumnie go nosił. Jako ciekawostkę dodam, że zachowały się wszystkie elementy metalowe należące do tego konkretnego stroju, to jest broszka i guzy, co jest jednak bardzo rzadkim przypadkiem. I wreszcie dwie fotografie Adama Doboszyńskiego, również posła do Rady Państwa, i strój, który on nosi na tych fotografiach, właśnie tutaj po mojej lewej ręce jest eksponowany. To jest prawdziwy strój polski z czasu około 1900 i strój po konkretnej osobie, także niesłychanie ważny zabytek. W okresie międzywojennym stroje polskie nadal były używane, szczególnie przy okazji jakichś bardzo eleganckich, arystokratycznych ślubów. Tu mamy taki przykład. Wiadomo, kto jest kto na tym zdjęciu, ale już w szczegóły nie będziemy wchodzić. I jeszcze dwa słowa o dwudziestowiecznej karierze Czamary. Tej, która zyskała popularność w okresie powstaniowym, obydwu powstań. Właśnie na Czamarze oparto fason mundurów sokolskich na początku wieku XX, a nieco później Czamara była oficjalnym mundurem kapelanów legionów polskich. Ja pamiętam jeszcze z lat 50. starszego księdza, który taką czamarę nosił, więc to przetrwało bardzo długo. I wreszcie, proszę Państwa, kuriozum. W Krakowie funkcjonował do lat 60., to jest zdjęcie z roku 1958, krawiec o nazwisku Korab-Kucharski, a więc prawdopodobnie pochodzenia szlacheckiego, który nosił
nosił na bardziej eleganckie okazje taką czamarę. W środku czasów Polski Ludowej taka rzecz była możliwa i trudno go uznać za przebierańca. On po prostu się uważał za kontynuatora dawnej tradycji. Jak wyglądają te sprawy dzisiaj? Otóż wystarczy przejrzeć internet, żeby zobaczyć, że stroje polskie wróciły na sporą skalę do użytku, oczywiście przy specjalnych okazjach. A więc używają ich grupy rekonstrukcyjne i całkiem udatnie te stroje są wykonywane. Widziałem nawet zdjęcia ze ślubów, no może nie aż tak bardzo arystokratycznych, ale jednak stroje polskie były tam używane. No, najmniejszy entuzjazm odczuwam w stosunku do strojów Bractwa Kurkowego, bo te stroje nie są na ogół dobrze wykonywane, ale może ich jakość się poprawi, dlatego że od niedawna istnieje persjarnia produkująca bardzo udatne repliki pasów kontuszowych, a to jest rzecz w gruncie rzeczy najtrudniejsza do poprawnego wykonania. Łatwo zauważyć, że dotąd była mowa wyłącznie o strojach męskich. Dlaczego tak było? No, dlatego, że ten czynnik czy element polski w strojach kobiecych jest znacznie uboższy. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale to nie znaczy, żeby tam nie było też ciekawych zjawisk, o których pokrótce powiem. Istnieje nieco dokumentów, przede wszystkim portretów, ukazujących modę polską damską. Co tutaj widzimy? To przede wszystkim czerń strojów i te ogromne kołpaki obszyte futrem. Trudno się dziwić, że panie polskie, kiedy tylko się zorientowały, że można się ubierać inaczej, to porzuciły ten typ stroju i pojawiły się w XVII wieku wzory czerpane z mody z dworu habsburskiego, a potem już prawie wyłącznie z Wersalu i Paryża. Pokazuję tutaj te dwa bieguny, bo nie zajmujemy się tego typu strojami. Czy to oznacza, że nie było żadnych akcentów w strojach polskich, w strojach damskich? No jednak były. Dwa przykłady z najbliższego kręgu rodziny Augusta III Sasa. Jego żona, królowa Maria Józefa i jego córka Maria Amalia, wydana za mąż aż na dwór hiszpański. Ten portret znajduje się w Prado. Obydwie te panie na bardzo bogatych sukniach noszą kontusiki z rozciętymi rękawami, podbite futerkiem. Więc był to taki strój wierzchni, który no, przynajmniej około roku 1737 i 8 był na dworze popularny. To są rzadkie przykłady, ale jednak można je wskazać. W okresie powstania listopadowego panie, które brały w nim udział, są portretowane w męskich czamarach. Czy one rzeczywiście je nosiły? Nie potrafię powiedzieć, ale przypisywano im takie stroje. W roku 1848, wracamy do slajdu, który już widzieliśmy, zaprojektowano dla patriotycznie nastawionych dam suknię w formie czamary, to jest ta po lewej stronie, i konfederatki jako nakrycie głowy. Proszę zwrócić uwagę na bardzo silnie rozkloszowane
rozkloszowane spódnice tych strojów, bo to będzie istotne za chwilę. Wreszcie w roku 1861, w samym środku tak zwanych polskich czasów, czyli w okresie przedpowstaniowym, kiedy w Warszawie, w ogóle w Królestwie, odbywała się prawdziwa wojna na znaki, wojna pomiędzy społeczeństwem polskim a władzą rosyjską, która zakazywała wszelkich manifestacji patriotycznych, a więc między innymi nie było wolno nosić kontuszów, czamar, konfederatek, ale nawet czerwonych chustek i czerwonych butów. A jednocześnie w maju 1861 roku tygodnik ilustrowany wydrukował drzeworyt według rysunku Juliusza Kosaka, który przedstawia ubiory niewiast tegoczesne, czyli współczesne. No i proszę spojrzeć, co te panie mają na sobie. Mają na sobie stroje modelowane na kontuszach i czamarach. Jedna z nich ma nawet konfederatkę. To zostało przez cenzurę przepuszczone. Nie zauważono tego. Moda, no to kto by tam na damską modę zwracał uwagę. Czy to miało jakieś skutki? Otóż miało. Proszę spojrzeć na te dwie fotografie dwóch młodych osób, których bracia czy narzeczeni poszli do powstania i kto wie, czy nie zginęli, które noszą właśnie takie stroje, jak widzieliśmy u Kosaka. I teraz musimy się dobrze tym zdjęciom przyjrzeć, bo proszę spojrzeć, że Klementyna ze Stadnickich-Darowska, która była Galicjanką, sfotografowała się we Lwowie u znanego fotografa Teodora Szajnoka. Ma ten strój w barwie ciemnej, prawdopodobnie czarnej. Natomiast ta anonimowa niestety panienka po lewej stronie, sfotografowana przez Maksymiliana Fajansa w Warszawie, ma strój jasny. No nie wiemy dokładnie jakiego odcienia, ale przypuszczam, że może nie całkiem biały, ale pewnie kremowy. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Otóż o ile mężczyznom zakazywano noszenia konfederatek i czerwonych butów nawet, o tyle kobietom zakazywano noszenia barwy żałobnej. I każda pani, która wyszła na ulicę Warszawy ubrana na czarno, musiała mieć przy sobie dokument stwierdzający, że ona nosi żałobę po jakiejś osobie z rodziny. Natomiast nie zakazano paniom noszenia strojów takich, jak to zaprojektował Juliusz Kosak. Więc jestem przekonany, że ta fotografia po lewej stronie jest właśnie dokumentem takiej dotyczącym tej walki na znaki. Ubiorę się po polsku, ale nic mi nie możecie zrobić, bo nie ma zakazu noszenia takiego fasonu, a żałoby nie noszę. No i teraz chciałbym zakończyć opisaniem pewnej historii, no może mniej poważnej, i to nas sprowadzi z tej wysublimowanej sfery żałoby narodowej, no, do poziomu trochę mniej poważnego. Proszę spojrzeć jeszcze raz na te slajdy i zwrócić uwagę, że suknie tych pań, jakie by nie były polskie, też są mocno rozkloszowane i pod nimi prawdopodobnie znajdują się krynoliny. To była moda obowiązująca w całej Europie. Ona istniała już w wieku XVIII, a w połowie wieku XIX została wypromowana przez cesarzową Eugenię, żonę Napoleona III. A więc noszono je powszechnie, co nie znaczy, żeby powszechnie je akceptowano. Mało tego, krynoliny były łatwym tematem różnych żartów. Tutaj
bez trudu znalazłem takie karykatury francuskie, z których wynika, że wiatr może porwać taką damę i unieść w powietrze. W Polsce nie było daleko od tego, a może nawet posunięto się dalej, chociaż dokumentów ikonograficznych nie znalazłem. Znalazłem natomiast tekst opisujący wzorową Polkę, jak ona powinna wyglądać, jak powinna się ubierać. Otóż powinna się ubierać na szaro, żadnych dekoltów, żadnej biżuterii i koniecznie nosić włóczkowe rękawiczki. Ale nie wszystkie panie się do tego stosują, bo zdarzył się przypadek, kiedy taka istota nierespektująca tej przyzwoitości narodowej została porwana przez wiatr. Więc nie mamy rysunku, ale mamy ten opis. Ale mało tego. W lipcu 1863 roku, a więc w momencie apogeum powstania, w Warszawie pojawiła się plotka, że rząd powstańczy zakazał noszenia krynolin. Stale utyskiwano, że panie nie zawsze respektują ten obowiązek żałoby narodowej, ale pojawiła się ta plotka o zakazie krynolin. Jakie to miało skutki? Otóż skutkowało to dwudniowym tumultem w Warszawie, bo miejscowi urwisi, tak ich określała prasa, wybiegli na ulicę i zaczęli zdzierać suknie z tych pań, które nosiły krynolinie. No można sobie wyobrazić, jak to wyglądało, co się działo w tej Warszawie. Władze nie bardzo wiedziały, co z tym zrobić, bo po pierwsze to było masowe, a po drugie nie bardzo polityczne, więc jednak złapano kilkudziesięciu tych urwisów, w tym coś 3 czy 4 kobiety. I znane są ich nazwiska z prasy, z komunikatów prasowych, ale nie bardzo wiedziano, jak ich ukarać, no bo to był atak na prywatne osoby, a nie na system. No, pozwoliłem sobie opowiedzieć tę historię, żeby uzmysłowić Państwu, że wzniosłość nieraz jest bardzo bliska groteski. Dziękuję bardzo.